17 sierpnia na blogu ST Software pojawiła się informacja, iż Open Beta 1.32 dla American Truck Simulator jest już dostępna. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software. Dzisiejszą informacją jest to, iż update 1.32, właściwie Open Beta, jest już dostępna dla ATS-a. No i tak, może nie będę wszystkiego czytał, na wszystkim się skupiał, bo to robiłem w poprzednim odcinku, kiedy mówiłem o Open Becie 1.32 dla ETS-a. A więc tak po skrócie, tutaj oczywiście przypomnienie, że jest to Open Beta, jest to jeszcze wersja beta, jest dopracowywana, może pojawić się tu dużo błędów, zwłaszcza, że jest to historyczny update, a sam widziałem, że ta pierwsza wersja, która pojawiła się dla ATS-a, tam po przecinku i tak dalej, na samym końcu miała liczbę 60, więc dosyć dużo miała poprawek, dlatego też jest tak późno. No i jak ktoś albo chce uważać, bo na przykład ma mody, albo nie chce sobie czegoś zepsuć czy coś tam, no to może w każdej chwili wrócić do wersji 1.31 albo na niej zostać czy coś. No to chodźmy dalej. Oczywiście tu mamy co? Informacje, iż główną nowością są oczywiście własne naczepy. No i też taka informacja, że prawo w Ameryce pozwala po prostu na dłuższe naczepy i w związku z tym możemy też w konfiguracji oznaczać sobie takimi banerami swoje naczepy. No, zwłaszcza tylko te dłuższe. Chociaż tylko? Nie pamiętam. W każdym razie, jak ktoś sobie chce, no to można sobie tak zaznaczyć. Co tu dalej mamy? Oczywiście, że część naczep została przebudowana, dopracowana, tak jak w ETS-ie. No i ta funkcja będzie cały czas dopracowywana w najbliższych miesiącach, tak samo jak w ETS-ie. Więc prawdopodobnie taki ostateczny update, gdzie zostanie wszystko ostatecznie dodane, naprawione i tak dalej, prawdopodobnie wyjdzie pod koniec tego roku, kiedy wyjdą update'y do wiadomo 1.33, kiedy ma pojawić się DLC Oregon i Beyond the Baltic Sea. Tutaj mamy informację, że HUD został zmieniony, zostały dodane nowe ikony do na przykład takich funkcji jak Manager naczep czy Dealer naczep, no i tym podobne, tak samo jak w ETS-ie, ale tego akurat w ETS-ie nie było. W ETS-ie mieliśmy przebudowane Niemcy, tutaj mamy natomiast 3 nowe drogi i jedną nową miejscowość. Może się skupię na tym. Następny dodatek wprowadza zmiany na mapie. Zespół projektujący mapę ATS czuł, że niektóre luki w mapie zasługują na wypełnienie, podczas gdy inne poprzednie prace powinny zostać podane retuszowi. W tej aktualizacji ATS otrzymuje 3 nowe drogi. US 550 stąd dotąd do Bloomfield, Farmington, US 95 z Yumy do Wardside, Ehrenberg czy jakoś tak, i US 191, który łączy I-10 a z US 60, również skrzyżowanie I-50 i I albo L, to jest nie wiem, 80 zostało zrównane ziemią i zbudowane całkowicie od zera. Dokładne te drogi możecie zobaczyć w najbliższym odcinku z ATS-a. U mnie na kanale oczywiście. Też taka informacja, jadąc właśnie tą drogą US 191, tuż obok nowo dodanego małego miasta Clifton, odkryjesz Moretti Mine, największą kopalnię miedzi w Stanach Zjednoczonych. Na pewno dobre miejsce do odwiedzenia, ponieważ jest tam również nowy dok cargo. I akurat po tej trasie będę sobie jechał w najbliższym odcinku z ATS-a. I oczywiście taka informacja, że kable te energetyczne, powietrzne są teraz dostępne dla ruchu AI. No i też taka informacja. Długie przyczepy, 53 stopy, 40 plus stóp od czoła do tylnej osi są teraz zabronione w Kalifornii, czyli długimi naczepami nie pojeździmy w Kalifornii. No i oczywiście informacja na temat tego hamulca postojowego, że niby jest domyślnie wyłączony, aczkolwiek jak ja wchodziłem do gry, jest domyślnie włączony. Więc no, jest opcja, że można go włączyć, wyłączyć. No i oczywiście poprawa renderowania, co może mieć wpływ na FPS-y. W każdym razie ja
prawdopodobnie jak przy ETS-ie nic nie zauważę. No i taka informacja, że jak znajdziecie błędy czy coś, najlepiej to zgłaszać na forum, a najlepiej w tej sekcji. Macie tu adresy podane i też taka informacja dla tych, którzy nie wiedzą jak to włączyć. Macie tu wszystko wypisane, proszę sobie spauzować film, przeczytać. Zrobione? Tak, nie, mam to w dupie, idziemy dalej. I tu mamy oczywiście skrót, co zostało dodane. No to tak, własne naczepy, zmiany w interfejsie, redesign filtrów prac, niektóre stare trailery, naczepy zostały odrzucone, przeprojektowane, pozmieniane, dopracowane, dodano nowe drogi US 550, US 95, US 191 i nowa miejscowość Clifton City. Clifton City jest w Arizonie, te dwie drogi są w Arizonie też, a US 550 jest w Nowym Meksyku. Przyprojektowano niektóre miejsca, które były podane, np. wymiana IP5, IP80, oczywiście linie energetyczne, powietrzne, kable, w pojazdach AI są dodane, renderowanie przyspieszenia, opcja automatycznego hamulca postojowego domyślnie włączona, żeby nie było, u mnie było włączone, aczkolwiek u innych może być wyłączone, nie wiem jak to jest, aczkolwiek wiadomo jest jedno, jest to beta. I przyczepy o długości 53 stóp, 40 stóp od czopa do tylnej osi są zabronione w Kalifornii, czyli długimi nie pojeździmy w Kalifornii. No niestety lewacki stan. No i oczywiście mod alert, żeby najlepiej większość modów, które skupiałem się na ekonomii, naczepach, ładunkach, etc. najlepiej je wyłączyć czy coś. Jeszcze polecam wyłączyć na przykład na trafik, głównie ciężarówek, bo tutaj też się coś może gryźć. No i co? No i sami możecie też popatrzeć co i jak działa. I w sumie to tyle. Jeszcze zdjęć w sumie nie pokazywałem. To pokazywałem akurat. To akurat nie. To mamy jedną z nowszych dróg. No same screeny z tych nowszych dróg będą. Tutaj oczywiście ta kopalnia tej miedzi jest wypisana. Tu ona chyba dokładnie jest czy coś. Albo to jest ten nowy cargo port. No i tutaj też jakaś przebudowana część drogi. I w sumie to tyle. Aha, jeszcze chyba nie wspomniałem. SC sobie zmieniło logo. Takie fajne, tutaj własna naczepa jest czy coś. Ale podoba mi się akurat to, że tutaj dodaję sobie to logo, ten napis. Widzę, że akurat zaczynają korzystać z tego swojego nowego loga. No i ciekawi mnie, czy w jakimś update'cie pojawi się na przykład nowe intro do ETS-a, ATS-a. Jeśli tak, to prawdopodobnie też zmieni się tutejsze intro w tej serii. Jej, albo nie wiem. W każdym razie co? Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Google+, do wszystkich linków w opisie. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.